Witam na kanale Podróże te małe i te duże. Dzisiaj pospacerujemy po rynku we Wrocławiu. Dowiemy się między innymi, co stało się ze szklanym globusem, znajdującym się kiedyś na szczycie jednej z kamienic, oraz która kamienica ma domalowane okno. Zapraszam na film. Wrocław to miasto położone w południowo-zachodniej Polsce, w województwie dolnośląskim. Jest głównym miastem aglomeracji wrocławskiej. Trzecim pod względem liczby mieszkańców miastem w Polsce. Liczy blisko 700 000 mieszkańców. Spacer rozpoczynamy od ulicy Świdnickiej, którą to ulicą wchodzimy na południową część rynku wrocławskiego. Ogromnego placu o wymiarach około 205 metrów na 170 metrów, o powierzchni blisko 4 hektarów. Pierwszym budynkiem, który rzuca nam się w oczy, jest ratusz. Przez wielu uznawany najpiękniejszym ratuszem w Polsce. Na jego wschodniej ścianie znajduje się zegar astronomiczny z 1580 roku. Pierwsze wzmianki o ratuszu sięgają XIII wieku, jednak obecny budynek powstał głównie w stylu gotyckim w XIV wieku. Ratusz był wielokrotnie przebudowywany i rozbudowywany na przestrzeni wieków, co spowodowało, że jego architektura ma również elementy renesansowe i barokowe. Jednym z najbardziej widocznych elementów ratusza jest jego wieża. Wieża mierzy 66 metrów i usytuowana jest od zachodniej strony rynku. Podejdziemy do niej na końcu. Tuż obok ratusza, w południowo-wschodniej części rynku znajduje się pręgierz. Przy pręgierzu wykonywano karę chłosty, ale również wylewano fałszywe wino lub wystawiano na widok publiczny obcięte złoczyńcom dłonie. Pierwotny pręgierz ustawiono tutaj w XV wieku, nie dotrwał niestety do naszych czasów. Ten obecny, zrekonstruowany, pochodzi z roku 1985. Kierując się na północ, mijamy dom handlowy Feniks, kiedyś dom handlowy braci Baresz. Ciekawostką jest, że znajdował się na nim 6,5-metrowy szklany globus na szczycie budynku. W 1929 roku został niestety zniszczony w wyniku uderzenia pioruna. Spoglądając w prawo w ulicę Kurzy Targ, zobaczymy natomiast mostek Pokutnic w katedrze świętej Marii Magdaleny. Niewątpliwie atrakcyjny punkt widokowy. Ciekawostką jest, że przy wrocławskim rynku znajduje się około 60 kolorowych kamienic. Ich fundatorami byli patrycjusze, to jest zamożni mieszczanie. Najbardziej znane to m.in. kamienica pod błękitnym słońcem, kamienica pod 7 elektorami, kamienica pod gryfami. Otaczające rynek kamienice to prawdziwa perła architektury. Reprezentują różne style, takie jak gotyk, renesans i barok. Kamienice te są pięknie ozdobione i mają różnorodne fasady, co dodaje rynkowi wyjątkowego uroku. W północnej części wrocławskiego rynku znajdował się niegdyś targ Łakoci. Nazwa wzięła się stąd, że sprzedawano w tym miejscu towary spożywcze, po prostu łakocie. Będąc w tym miejscu, nie sposób nie dostrzec ulicy Więziennej z namalowanymi krasnalami w niewoli. Przy tej ulicy, zgodnie z jej nazwą, znajdowało się niegdyś więzienie miejskie, dziś zachowane jako zabytek. Idąc dalej, tak jak to dotąd spacerujemy, czyli odwrotnie do ruchu zegara, zobaczymy fontannę, niemniej jednak, zanim do niej podejdziemy, udamy się w północno-zachodni narożnik rynku. To tutaj znajdują się Jaś i Małgosia, czyli dwie średniowieczne kamieniczki połączone ze sobą arkadą. Wybudowane najprawdopodobniej w XV wieku, stanowiły wówczas część liczniejszej grupy domów altarystów kościoła farnego pod wezwaniem świętej Elżbiety. Monumentalna wieża kościoła dominuje w panoramie miasta, jest niewątpliwie rozpoznawalna i charakterystyczna. Fontanna stanowi niewątpliwie jedną z ciekawszych atrakcji wrocławskiego rynku. Nazywa się dokładnie Fontanną Zdrój. Zawdzięcza nazwę prezydentowi miasta Bogdanowi Zdrojowskiemu. Powstała w 1996 roku według projektu Alojzego Gryta z Akademii Sztuk Pięknych.
a odsłonięta została w 2001 roku. Ciekawostką jest, że właśnie tutaj znajduje się kamienica z domalowanym oknem. Na fasadzie kamienicy Dwór Polski znajduje się iluzoryczne okno. Niby jest, ale go nie ma. Jedno z okien kamienicy zostało domalowane z przyczyn estetycznych, aby fasada budynku zachowała symetrię. Do złudzenia przypomina te normalne. Za fontanną Zdrój widzimy natomiast nowy ratusz we Wrocławiu. Wybudowany został w XIX wieku wedle projektu Friedricha Augusta Stulera. Obecnie stanowi siedzibę prezydenta i Rady Miejskiej Wrocławia, w podziemiach zaś mieści się browar Spisz. Przejdziemy przez bramę, która prowadzi do ulicy Sukiennice. To właśnie w miejscu ulicy Sukiennice znajdował się niegdyś dom kupców, jeden z 3 historycznych wrocławskich domów kupieckich. Będąc w południowo-zachodniej zaś części rynku, podejdziemy jeszcze zobaczyć Plac Solny. Plac Solny stanowił rynek pomocniczy Starego Miasta we Wrocławiu. Został wytyczony w 1242 roku. Handlowano tutaj, jak nie trudno się domyślić, solą ze słynnej kopalni w Wieliczce i Bochni, ale również skórami, futrami, woskiem i miodem. Obecnie, na placu tradycyjnie od lat, znajduje się targ kwiatowy. W ostatnich latach zbudowano na nim akcent architektoniczny, zwany Małą Iglicą, w formie obelisku przypominającym płomyk ognia. Jest to m.in. nawiązanie do wydarzeń z 1453 roku, kiedy to pod wpływem płomiennych kazań franciszkanina Jana Kapistrana wrocławscy mieszczanie palili tu luksusowe meble, odzież i inne przedmioty uznane za zbyt wystawne. Ciekawostką jest, że wrocławski rynek był kiedyś o 1 piętro niżej. Brakujące piętro znajduje się w piwnicy. Rynek powstał na miejscu dawnego targu, gdzie handlowano żywnością, skórami, wyrobami kowalskimi i innymi dobrami. Warstwy osiadającego na nim brudu przez wieki podniosły płytę rynku o 1 piętro. Przy zachodniej stronie ratusza znajduje się pomnik Aleksandra Fredry, znanego komediopisarza, poety oraz oficera. Ciekawostką jest, że pomnik Fredry przywieziono z Lwowa i zastąpił on usunięty z tego miejsca pomnik Fryderyka Wilhelma III. Z powrotem dotarliśmy do ratusza, od strony jego wspomnianej na początku wieży, z okazałym zegarem. Co ciekawe, zegar niedługo po montażu wymagał w 1571 roku przeróbek tarcz i mechanizmu. Wynikało to ze zmianą rachuby czasu, ponieważ tarcza zegarowa była podzielona na 24 pola, a nie na 12. Nasz spacer dobiega końca. Wracamy do miejsca początku naszej wędrówki. Niewątpliwie wrocławski rynek to jedna z piękniejszych starówek w Polsce. Dziękuję za wspólny spacer i do następnego filmu.